poprzednim londyńskim epizodzie. Najlepsze polskie jedzenie w zachodnim Londynie. Czy tak jest, czy nie? Dzisiaj się okaże. W ogóle zastanawiacie się, co ja tutaj chilluję na kanapie zamiast się szykować? Jedyny minus taki dla mnie. A dzisiaj Jeżeli chodzi o Facebooka, to tam za dużo się nie dzieje. Wypowiadać nazwy nawet nie próbuję, żeby nie skaleczyć. Siemanko, w trzecim epizodzie z serii Londyn, jeżeli oglądacie to pierwszy raz, to jakiś czas temu na grupie facebookowej Polacy w Londynie zapytałem się Was o jakieś polecajki, bo planowałem już te epizody w końcu na stolicy i daliście mi parę i za to jestem mega wdzięczny. Uwielbiam polecajki, ale uwielbiam również zaproszenia. I o co chodzi? Po prostu pod tym postem pani, mam nadzieję po tym epizodzie to będzie już moja koleżanka, napisała zapraszamy. I obok zapraszamy było napisane Tasty Bite, smakowity kąsek. I to jest lokal, który dzisiaj odwiedzimy. Jestem małym, znikomym, nic nieznaczącym w łańcuchu pokarmowym youtubercem i takie zaproszenie, bo ja zdaję sobie sprawę, wiecie, jeżeli byłbym jakimś wielkim, no to każdy by mnie zapraszał, bo to jest promocja, nie? A ja jestem takim znikomym, zwykłym chłopakiem, który po prostu na starość postanowił pojeździć i pokazywać Wam lokale serwujące polskie i z polskim twistem jedzenie. Jeżeli ktoś zaprasza kogoś takiego jak ja, czyli nikogo, oznacza to tylko jedno, że Tasty Bite albo Tasty Bites. Jeżeli bite z bitesem pomylę parokrotnie, to wybaczcie mi, że są dumni z tego, co serwują, jak ten lokal wygląda, jaka tam jest atmosfera i po prostu chcą pokazać to w tym przypadku moim widzom. Jeżeli chodzi o Facebooka, to tam za dużo się nie dzieje. To znaczy wstawiają posty, ale wstawiają posty te, widzicie, te tablice, nie? Dla mnie osobiście jest mega fajnie, bo ja uwielbiam jechać w ciemno. To znaczy najważniejsze, żeby mieli otwarte, a wiem, że mają otwarte, stolik już mam zarezerwowany i jest jedno danie. Mam nadzieję, że załapię się na to danie. Jeżeli nie, to i tak sobie coś innego wymyślę. Ja się przebieram, widzimy się za chwilę. Siemano, jestem na miejscu, jestem na tej tutaj ulicy. Wypowiadać nazwy nawet nie próbuję, żeby nie skaleczyć. Tutaj jest normalny parkomat, czyli żadna apka niepotrzebna. Jest max stay 4 godzinki i plus jest też taki, że w dniu, w którym jestem, jest za darmochę. Kolejnym plusem jest też to, że według Google Tasty Bites jest tutaj za rogiem, czyli lepiej być nie może. To znaczy może, bo ja jestem naprawdę głodny, a według ich facebookowych zapewnień u nich w Tasty Bites możecie skosztować Delicious Homemade Cooking. Angeliko, widzimy się za chwilę, a wy cyk cyk, chodźcie. Zamówienie złożone, pierwsze danie już co jest i parę widzicie. Jeżeli chodzi o dania, to będzie coś niesamowitego. Dobra, mamy domowy kompocik za Ciebie, Angeliko. Angelika to jest Big Boss, za Tasty Bites, za rodaków w Londynie i wiadomka za moich drogich widzów o Wasze zdrówko. Często podkreślam, żebyście nie ufali youtubercom. Chodzi o to, że jak powiedziałem, że jadę tutaj w ciemno, to tak naprawdę lekki research zrobiłem, jeżeli chodzi o dania. A nie chciałem zapeszać, bo jedno danie sobie upolowałem i nie wiedziałem, czy będzie. Jeżeli chodzi o danie, na szczęście jest główne, a jeżeli chodzi o zupę, nawet jej nie planowałem. I tak naprawdę Angelice powiedziałem, że ja jej chyba nigdy w życiu nie jadłem. A o co chodzi? Chodzi o zupę chrzanową. Był tam kapuśniak, był tam żurek, ale jak zobaczyłem na tablicy danie chrzanową, to pomyślałem sobie, przecież ja jej nigdy w życiu nie jadłem. Czas to zmienić. Wezmę sobie gryza tej zupy i zaraz Wam pokażę dokładnie, co tutaj jest.
Powiem wam, że jestem wyczuwalny jak to w chrzanowej. Chrzan. Dobra, patrzcie. Ziemniaczki, kiełba i nie wiem nawet co to jest. Zaraz się spytam, czy to jest chrzan, czy nie. Dowiedziałem się, białe to jest pietrucha i białe to jest seler. Dokończam zupę, wjeżdża główne danie, a to główne danie dla mnie osobiście to jest petarda. Trochę się zgrzałem od tej chrzanowej. Jeżeli oglądacie moje wypociny od czasu do czasu, za co jestem mega wdzięczny, to dobrze wiecie, jak ja uwielbiam dziczyznę. I na tych tutaj tablicach było jedno danie, które teraz zobaczycie. Gulasz z dziczyzny i okazało się, że dzisiaj jest. Patrzcie, jak to wygląda. Wziąłem sobie miks surówek, wziąłem sobie takie, ręką wezmę jak jakiś kram, zapiekane ziemniaczki, możecie tam sobie pióre wziąć czy coś takiego, ale mi się zdaje, że takie zapiekane z tym gularzem będą najlepsze. Dobra, czas próbować. Kładę tutaj serwetkę, żeby nie było, że wpuścili chamstwo na salony, bo będę chciał wam tak pokazywać, co to jem. Dobra, zaczynamy od marchewy. Marchewa tak wygląda. Mega. I powiem wam, że takie marchewy też już dawno nie jadłem. Teraz czas na czerwoną kapustę. Pyszna. Teraz czas na niesurowe. Wjeżdżamy w ziemniaka. Ło. Petarda. A jeszcze gularzu nie spróbowałem. Surowar numer 3. To jest mega. Buraczki. Mega. Creme de la creme tego epizodu. Jak już to danie było dostępne, to wiedziałem, że to będzie gwiazda epizodu, czyli mięsko z gularza. Dobra, patrzcie. Petarda. Patrzcie z bliska w ogóle, jak to mięsko wygląda. Wyłączam kamerę i już bez was będę zajadał się tym daniem. Niestety są dwie złe nowiny dla mnie. Po pierwsze, nie ma deseru. Angelika zaproponowała mi, że może naleśniki mi zrobić, ale ja nie jestem jakimś naleśnikożercą. Po drugie, do takiego dania piwko to jest mus, a niestety tutaj tego nie serwują. Niestety serwują ten pyszny kompocik i właśnie go będę popijał do tego dania. Widzimy się jeszcze nie w studiu, jeszcze zostaję w Tasty Bites. Powiedziałem, że deserów nie serwują, ale kawy serwują. I jedną zamówiłem i nawet wziąłem troszkę inną. A jaką? Za chwilę zobaczycie. Dobra, na wyjście mamy kawę mrożoną hazelnut, czyli to są orzechy laskowe. I musicie wybaczyć mi tą tutaj teraz przegrywkę, bo ten kremik, czy ta śmietana, wygląda trochę spłaszczona. A dlaczego wygląda spłaszczona? Bo po prostu sobie rozmawiamy z Angeliką. Także ja dokończam, a w ogóle dajcie mi spróbować. Mega. I powiem wam, że potrzebuję tego zimnej, orzeźwiającej kawy, bo jestem trochę taki zburaczały. Nie chodzi o moje zachowanie, chodzi o kolor skóry, który mi się zdaje, że jest spowodowany zupą chrzawiową. Ja dokończam sobie kawę, porozmawiam sobie jeszcze bardziej z Angeliką, bo na szczęście moje tutaj akurat teraz nikogo nie ma i widzimy się za chwilę w studiu. Hej! Buckingham Palace to oficjalna rezydencja brytyjskich monarchów znajdująca się w Londynie. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie i symbolem brytyjskiej rodziny królewskiej. Początkowo nie był pałacem. W XVIII wieku był domem należącym do księcia Buckingham, a dopiero później został przebudowany na królewską siedzibę. Pałac posiada ponad 700 pomieszczeń, w tym sale balowe, apartamenty oraz galerie sztuki. Odbywają się tam ważne uroczystości państwowe i spotkania z przywódcami innych krajów. Dużą atrakcją dla turystów jest ceremonia zmiany warty, podczas której strażnicy w czerwonych mundurach i wysokich czapkach pilnują pałacu. Nad pałacem często powiewa specjalna flaga.
Jeśli znajduje się tam monarcha, można zobaczyć Royal Standard, czyli królewski sztandar. Gdy władcy nie ma w środku, wywieszana jest flaga Wielkiej Brytanii. Buckingham Palace jest dziś jednym z najważniejszych symboli Wielkiej Brytanii i jej historii. Siemanko, bardziej czadowego studia chyba nie mogłem sobie wyobrazić. Jest tutaj masa ludzi. Za mną jest, jak już widzieliście, Buckingham Palace. I patrząc na tą flagę, powiedzcie mi w komentarzach, czy dzisiaj jest rodzina królewska w domu, czy nie. Ogólnie wiedziałem, że tu będę, tylko że plan był taki, że przyjadę tutaj bardzo wcześnie rano. Ale zaraz jak skończyłem jedzenie, pomyślałem sobie, wiecie co, czemu nie? I cieszę się bardzo, bo to jest 82 epizod, nabrałem trochę praktyki i trochę się oswoiłem z kamerą. I te tłumy, które są za mną, te tłumy, które przechodzą za mną, patrzą na mnie, te tłumy, które są przede mną, w ogóle nie stanowią dla mnie jakiegoś najmniejszego problemu. Dobra, tłumy na mnie są straszne, natomiast co może być straszne, to deszcz. Póki co nie pada, trochę kropi, dlatego nie przeciągam mojego szczęścia i podsumujemy teraz już Tasty Bites. Ale zanim podsumujemy ten lokal, chciałbym podziękować Tobie, Angeliko, i chciałem podziękować całej drużynie tam na zapleczu zaspoileruję, super atmosferę i świetne jedzenie. Smaczny kąsek, a.k.a. Tasty Bites, istnieje od 2023 roku. I w ogóle fajnie, trochę smutnie, bo ten lokal był marzeniem Angeliki taty, Krzyśka. Niestety Angeliki taty już z nami tutaj nie ma, ale jestem przekonany, że pan Krzysztof czuwa nad Angeliką, jak i tym całym lokalem. Jeżeli chodzi o smaczny kąsek, to oni współpracują ze Speed Garage. I SGSK ogólnie organizują bardzo dużo imprez, naprawdę jakichś fajnych, tematycznych imprez. Ja się spytałem Angeliki, czy oni wynajmują w ogóle lokal pod jakieś imprezy, urodziny, pępkowe czy coś. I Angelika powiedziała mi, że oni mają pub, to znaczy są rezydentami tego tutaj pubu. I jeżeli chodzi o imprezy zamknięte, możecie tam do nich zadzwonić, się skontaktować, to aż do 250 osób wynajmują. Czyli tam naprawdę muszą być jakieś konkretne pomieszczenia, a najlepiej będzie, jak się z nimi skontaktujecie. Tradycyjnie, jakiekolwiek linki znajdę, zamieszczę je w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. I zawsze mi się to myli, a to już jest 82 odcinek. Jeżeli chodzi o atmosferę, to Angelika jest super dziewczyną, porozmawialiśmy sobie, spędziłem tam mega fajnie czas, ale jest jeden minus, o którym muszę powiedzieć. To znaczy, to nie jest taki minus, to jest po prostu informacja. Moją misją na starość jest pokazywanie Wam lokali, które serwują polskie lub z polskim twistem jedzenie oraz mówienie jak najwięcej o tym lokalu. I tu info najważniejsze, nie mają toalety. Dobra, wjeżdżamy w dania i od razu w ceny. Naszą wizytę w Tasty Bites zaczęliśmy od szklanki domowego kompotu i ta naprawdę duża szklanka kompotu kosztowała 2,50. Jako starter miałem coś, co nigdy w życiu nie jadłem. Naprawdę, chyba nigdy w życiu nie jadłem zupy chrzawiowej i ta naprawdę spora zupa kosztowała 7,50. Na główne danie miałem coś, co miałem cichą nadzieję, że się załapie, bo po prostu dania się tam zmieniają. Zaraz o tym więcej powiem. Był to gulasz z dziczyzny i ten gulasz kosztował 17,50. Niestety z naleśników Angeliki nie skorzystałem. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy jedliście tam naleśniki. Za to skorzystałem z kawy mrożonej i ta kawa mrożona, orzech laskowy, kosztowała 4,20. Za całość w Tasty Bites zapłaciłem 32,70. Mała, drobna uwaga. Nie wiem, czy będzie 32,70 i nie wiem tak naprawdę, czy za kawę mrożoną zapłaciłem 4,20. Po prostu machnąłem kartą, piknęło, było wszystko ok, ale nie jestem pewien. Zawsze później się wypytuję Angeliki albo innych właścicieli dokładnie co, ile zapłaciłem, ale tak się zagadałem z Angeliką, że nie jestem pewien, czy kawa mrożona kosztowała 4,20. Jeżeli tak było albo tak nie było, to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli chodzi o porcję, to ta zupa była naprawdę spora. I ona była taka pikantna trochę, nie? Ale chrzan chyba ma to do tego. Jeżeli chodzi o kompot duży, fajny taki domowy kompot, duża szklana. Szkoda, że tam piwka nie ma. Nawet takiego z zerówki, nie? Powiedziałem Angelice, że nawet taka zerówka, bo chyba nawet nie trzeba żadnej licencji na to. Także być może za niedługo będzie. W ogóle plany też są, że będzie tam beer garden, albo po prostu ogródek, to nie wiem, czy to będzie połączone z piwkiem. Dajcie koniecznie w komentarzu znać, czy już jest, a jeżeli ja będę w okolicach, to na pewno sam przyjadę i sprawdzę. Jeżeli chodzi o główne danie, petarda. W ogóle fajnie, że Angelika powiedziała, że od czasu do czasu mają właśnie takie dania premium, bo tam te tablice dań się zmieniają. Mają takie stałe pozycje, ale się zmieniają. Jest królik, jest jagnięcina, jest dziczyzna. Dla mnie zawsze na plus. Jeżeli chodzi o 32,70,
za to, co zjadłem, w ogóle pyszne dania, w fajnej atmosferze, ten lokal też jest fajniutki. Jedyny minus to jest ten brak toalety, nie? No i Londyn, to już jest nie Lądek Zdrój, tylko Londyn. Uważam, cena jak najnormalniejsza. Dobra, zawijam zaraz. Póki co nie pada deszcz i póki co, na szczęście, nikt mi nie ukradł tej kamery. Czas na werdykt. Smaczny kąsek, Tasty Bites. Wasz lokal, twój lokal, Angeliko. Uważam za lokal, który... To są fanfary. Za lokal, który smaczy. Śliczny, fajny, schludny lokalik. Naprawdę jest tam parę ciekawych najstaczy, jak ja to mówię. Jedzenie pyszne, za dziczyznę dla mnie plus w ciemno. Malutki minusik za tą toaletę, ale Angeliko, na pocieszenie mam to, że nie jesteś jedynym lokalem, który odwiedziłem, który nie miał toalety. Ceny dla mnie jak najbardziej na plus, nawet już nie mówię o tereny londyńskie. Ogólnie na plus, te ceny są naprawdę atrakcyjne. Tam, gdzie zaparkowałem, moi drodzy, macie 4 godziny. No zapłacicie sobie, nie? Wiecie, kartą czy funiakami, ale 4 godziny to jest bardzo, bardzo niespotykane. Także przyjeżdżać tam, parkować tam i uciekać do Angeliki na obiad. Dobra, moi drodzy, chyba czas na apel. W ogóle zobaczcie sobie, przy jakim ja miejscu tutaj stałem. Ja stałem dokładnie tutaj, a tu wszystko się dzieje. Dobra, nie przepracowywać się, szanować się i godnie reprezentować nasz kraj. Tak jak Angelika godnie reprezentuje nasz kraj, godnie reprezentuje pamięć swojego ukochanego taty, tak i wy godnie reprezentujcie nasz kraj. Jeżeli macie znajomych jakichś nie Polaków, zabierajcie ich do lokali takich jak Tasty Bites, ogólnie polskich lokali, aby poznali naszą polską pyszną kuchnię. Ja uciekam do mieszkanka, dzisiaj mam fajną porę, dzisiaj mam fajny dzień, zaraz na pewno szybki trening, posiedzę sobie, pochilluję i co? Ja odwiedzam coś jutro, a my widzimy się za tydzień. Hej!